No i tak to było. Jakoś się zaczęło to życie jakoś dziwne, ale od razu zaczęły się organizować związki zawodowe. Było ich dużo, tych żydowskich związków zawodowych. Szefem tych wszystkich związków był taki przewodniczący Związku Drukarzy. Nazywał się Klok. Tam były bundowskie związki, komunistyczne związki, Paulsion lewicy, Paulsion prawicy. Różne partie miały tam tego. I te związki się zaczęło organizować dla swoich członków kuchnie. Dostawały z tego żytosu, z tej komisji społecznej jakieś tam, to się nazywało, owiec dostawali, gotowali taką zupę plujkę, bo ten owiec nie był łuskany, nie była z tego, bo manna kasza jest z tego, a to było razem z tymi łuskami, okropne to było, ale gotowali i to było czasem dla ludzi jedyne pożywienie, nie było żadnej pracy, nic. Dopiero potem te związki zaczęły robić, przecież to było 400 000 ludzi, zaczęły robić spółdzielnie. Jeszcze na początku były żydowskie przedsiębiorstwa, które jakoś istniały. Wprawdzie Niemcy natychmiast ustalili tam trojhenderów, czyli że to było własnością już niemiecką, ale to jeszcze działało w tych samych, że tak powiem, ramach, mniejsze, większe, ale gdzieś była praca. Na przykład był taki skład papieru wielki na Miodowej, na Długiej 25, tam gdzie było kino miejskie. To była wielka firma papiernicza i tam pracował Rozowski. I tam był pożar wprawdzie, ale papier się źle pali. I tam były różne takie papiery, więc stamtąd wynosiliśmy papier na gazetki, bo to były takie cienkie stroniczki, takie przebitki, jak to się mówiło, były koloru białego biuletynu. Wychodził na białym, młodzieżowa gazeta na żółtym, także różnie. To się stamtąd wynosiło, aż w końcu zabrali to Niemcy, ale myśmy mieli duży zapas papieru już wtedy, bośmy wynieśli. Właściciela nie było, właściciel wyjechał. On był jedynym pracownikiem chyba, który tam został i wobec tego, że on tym zarządzał, dopóki nie przyszedł ten trojhenler, wszystko zabrał. On tym zarządzał, więc przychodzili chłopcy, wynosili te ryzy papieru i mieliśmy schowane kupę papieru na całą wojnę właściwie. Więc te związki zawodowe na początku były podstawą życia społecznego właściwie, bo te kuchnie, poza tym, że dawały jeść, tworzyły jakieś centrum społeczne dla tych ludzi, dla kontaktu, dla możliwości pracy. No iż wtedy przecież Niemcy strasznie łapali, brali do pracy, bili na ulicach, było przecież okropnie już wtedy. Prowadzili przeważnie na dworzec zachodni, tam kazali rozładowywać pociągi jakieś z żelazem, z deskami i to z łapanki ludzi starych, młodych, wszystko jedno. Więc to już był ten terror już się zaczął od razu.